łóżko i kołdra to dwa największe, najwspanialsze osiągnięcia w historii ludzkości. Dzień dobry z pochmurnego, aczkolwiek nie padającego Buda. Śniadanie zjedzone, kawa wypita. Co prawda nie było dzisiaj jajecznicy, ale było jajo gotowane, także spoko. Jajo musi być na śniadanie. Albo ktoś słucha bardzo głośno telewizji, albo jakieś, nie wiem, zawody, czy impreza się odbywa, bo słyszę jakiegoś speakera głośno mówiącego. A może i nawet jakieś, to wydaje mi się, że zawody, bo widzę jakąś bramkę. Może nawet biegowe. Wezmę udział na krzywego. Nie no, żartuję. Jestem bez formy, a poza tym jestem tutaj, by zwiedzać, podziwiać i chodzić po górach. Jakieś zawody rowerowe dla dzieci. Fajny. Pogoda jest rzeźka, jest 14 stopni. Ale najważniejsze, nie pada. Idę szukać jakiejś kawiarni. Właśnie przechodzę obok stadionu Bodo Glimt. To jest najlepsza drużyna piłkarska norweska, która często, chyba co roku nawet, bierze udział w europejskich pucharach. Ja nie jestem jakimś fanatykiem piłki nożnej, czasem sobie lubię obejrzeć ligę włoską bądź hiszpańską. Norweskiej w ogóle nie śledzę, ale ten klub akurat kojarzę. I też polskie drużyny z nimi grały i chyba przegrały, nie wiem nawet. Szczerze powiedziawszy, stadion, jak widzę, jest malutki. No ale czego tu się spodziewać, jak jest malutko ludzi generalnie. Nie tylko w Budo, ale i w całej Norwegii. Budo bodajże ma około 50 000 mieszkańców. Także niewielkie to miasteczko jest. Ale cała Norwegia liczy niewielką populację, więc jest przestrzeń do życia. To jest godzina około 14. Cała nie dochodzi, nie doszła. Nie doszło. No, to mi się podoba, jest godzina 14, kilka samochodów raptem na ulicach, raptem kilka osób, spokój, cisza, przestrzeń do życia. To jest to, ale co mnie martwi, bo przed chwilą chciałem nagrać tą sekwencję, nie mogłem się wysłowić i zaczyna mnie to niepokoić, bo jestem już miesiąc na północy Norwegii. Tyle co rozmawiam, to mówię do kamery, ewentualnie raz na kilka dni z kimś przez telefon, więc powoli zanika mi zdolność mówienia. To jest trochę niepokojące jednak. Coś muszę z tym zrobić, bo w złym kierunku to zmierza. Żółty, czerwony, zielony. Cała paleta barw. Aż podszedłem z ciekawości bliżej zobaczyć co to i nie wiem co to. Dynamik. Jaki tu jest spokój, ludzie. Ja rozumiem, że jest to jakaś impreza rowerowa, ale że aż tak, gdzie tu się wszyscy podzieli. Taki jeden pro tips mi się przypomniał kolejny. Jeśli szukasz morza i nie wiesz gdzie ono może się znajdować, a nie masz mapy, czy ci bateria w telefonie padła, to idź tam skąd wieje.
Tetris. Niedaleko jest morze, więc tam będzie kawa. Tam idę. Popsułem małe dziecko. Szła jakaś matka z dzieckiem i gdy mnie zobaczyła, czy nie ona, w sobie dziecko, gdy mnie zobaczyło, nagle jakby mu się baterie skończyły i zastygło, przechodząc przez pasy w połowie drogi bez ruchu. Nie wiem, co mi się stało. Popsułem. I to niechcący było. Ktoś miał ochotę, to na tej łodzi, na tym statku Kutrza można kupić świeże krewetki. Ciekawe, jak bardzo świeże. Dziwne jest to, ja nawet siebie nie poznaję, że normalnie mam świra na punkcie fast foodów i pizzy na przykład, a teraz gdy widzę w menu jakąś pizzę czy pizzerię generalnie, bo tutaj przechodzę, jakoś niespecjalnie to nie działa. Nie wiem, czy dlatego, że mam świadomość tego, że mam straszne deficyty jeśli chodzi o wartości odżywcze, czy po prostu mi jakoś tu w ogóle nie pasuje do tego miejsca. Takie niezdrowe żarcie. Dom Kultury. A ja się przejdę na molo i już widzę, jak tam wieje. Ale mam w plecaku kurtkę, więc jak coś, to ją przyodzieję.
pola nie powalają, ale powaliła mnie ta mewa. Prawdziwy pirat. Kulawa bez nogi. Nie wiem, co jej się stało. Czy ją coś skubnęło z wody? Jakiś rekin i jej nogę odgryzł, czy... Ciekawe, nie widziałem nigdy jednonogiej, kulawej mewy. Bardzo ładne łódki tu są zaparkowane, to jest śliczne. Muszę pooglądać pozostałe. Co z moją kawą? Tak się zaabsorbowałem spacerem i tym może, że zapomniałem, że szedłem na kawę. Dobra, teraz będę szukać jakiejś kawiarenki, a potem w nieodległym odstępie czasu jakieś restauracyjki. Fajne jest to miasto, podoba mi się. Cisza, spokój, mało ludzi, dużo przestrzeni. No tylko niestety za chwilę, dosłownie za miesiąc podejrzewam, już zacznie się deszcz padający w poziomie, a za kolejny miesiąc pewnie już jakieś sztormy, a za kolejny, trzeci już ciemności egipskie po prostu tu zapadną i po prostu no ciężko się w takich warunkach odnaleźć, przynajmniej mi by było, żeby wstawać rano ciemno, w ciągu dnia ciemno i pod wieczór ciemno i w nocy ciemno. Takie średnie mogłoby to być. Sztuka. Miały być przybłyski słońca, a zaczyna kropić. Nie, nie tak miało być. Nie tak się umawialiśmy. Zastanawiałem się nad tym hotelem, co jest za mną teraz, ale jak zobaczyłem na mapie, że jest przy samym rondzie, to mówię, nie ma szans. Nie chcę, żeby mnie torturowali dźwiękami przejeżdżających samochodów. Odpuściłem sobie.
czasem by się przydała. Wygląda na to, że będzie tu jakiś koncert. Muszę się dowiedzieć. Music Festiwalka. To na pewno muszę obczaić ten album. Była kawa i ciacho. Potem stwierdziłem, że coś trzeba zjeść. Zacząłem patrzeć w telefon za jakąś jadłodajnią, restauracją, knajpą. I patrzę na mapie, że stoję, a za plecami mam, nawet nie zauważyłem, burgerownię jakąś. No i stwierdziłem, że no nie będę przecież teraz szukał, chodził po mieście, jak mam za sobą knajpę, gdzie serwują żarcie. I szedłem i zamówiłem sobie wege burgera. I patrzę, jest wege shake. Mówię, kurczę, shake'a nie piłem całe wieki. Zamówiłem tego shake'a, słodki jak diabli. Ja myślę, że z pierdyliard chyba kalorii spożyłem. Nie, to trzeba teraz... To trzeba coś z tym zrobić, to nie może tak być. Ja muszę chyba zaraz uderzyć gdzieś na jakiś szlak, żeby to spalić. Ale się teraz czuję ciężki. Faktycznie. Idzie to słońce. Miało być o 17, jest już pół do
6, a jego nadal nie ma. Może trzeba iść go poszukać. Może trzeba go poszukać na szlaku. Znużyło mnie i znudziło już to chodzenie po mieście. Wracam na hotel, mam jakieś mikrozakupy. Dzisiaj sobota. Jest za 26. Muszę pomyśleć, czy coś będę jeszcze potrzebować ze sklepu, bo jutro sklepy nieczynne. Jutro też się wymeldowuję z hotelu. Nie wiem. Coś bym jeszcze porobił dzisiaj. Czy jakiś taki niedosyt. Ja jestem jakiś taki senny w tym momencie. Nic. Siądę, może spojrzę w mapę i wymyślę jakiś szybki wypad. Nie jakiś bardzo wyczerpujący, bo pogoda jest taka sobie. Czy no nie ma co narzekać, ja nigdy nie narzekam. Ale biorąc pod uwagę, że jutro będzie ładniej, teoretycznie. Prognozy mówią, że ma być słońce. Więc jutro bym chciał coś takiego może grubszego zrobić. A dzisiaj ewentualnie coś lightowego na koniec dnia, żeby jakoś nie wypompować się całkowicie z energii i sił. Pójść w miarę wcześnie spać. I rano wstać, zjeść śniadanie i ruszyć po prostu do akcji. Taki mam zamysł, nie wiem jak mi to wyjdzie. Zobaczymy. Jednak zdecydowanie bardziej służy mi jedzenie o niskim indeksie glikemicznym. Bo poszedłem na hotel i mi zaczęło tak mulić. Mówię, no nie, położę się na chwilę, rozprostuję kości. I się skończyło tym, że się zdrzemnąłem, zasnąłem. Nawet nie wiem ile spałem, ale stwierdziłem, jak już się przebudziłem, nie, to nie może tak być. Dzień bez wyjścia na szlak to dzień stracony. Także na szybkości stwierdziłem, że może wyskoczę na ten słynny pagórek tutejszy Kaiserwarden. Mapa mówi, że coś około 2 godzin, myślę, że szybciej dojdę tam i szybciej wrócę. Jest godzina 20:13, więc no liczę, że przed północą wyrobię się w obie strony. Ale już mi lepiej, jak się ruszyłem i wyszedłem na zewnątrz. Ładne górki przed sobą widzę, które właśnie mi zasłoniły drzewa, więc nie pokażę, może później pokażę. Słońce na chwilę wyszło faktycznie, bo jak się przebudziłem na hotelu, ja patrzę, a za oknem po prostu piękne światło, a ja po prostu na hotelu siedzę w łóżku. Nie, to aż miałem wyrzuty sumienia. Co ja wyprawiam. Także idę, liczę na to, że jeszcze jakieś ostatnie promienie słońca, światła mnie sięgną i też je zobaczę z góry i z góry zobaczę też piękne widoki. Może to nie taki zły pomysł, żeby tam jutro uderzyć. Muszę to obczaić na mapie, te szczyty. Co tam jest w okolicy, widzę. Raz, 2, 3, 4 wysokie obok siebie, więc może być tam ładnie. Ale trzeba to jeszcze porównać do innych opcji, bo mogą być ładniejsze. Nie podoba mi się tutaj, gdzie idę teraz. Ja chyba ten wyjechałem wczoraj. Samochodem nie wiem, bo jechałem samochodem, było już ciemno i deszcz jeszcze padał, to już było zero widoczności, ale tak jak odnoszę wrażenie, że ten jechał wczoraj. Może tak było, nieważne. Pokazuje 4 km? Nie. Aż tyle? Kurczę, nareszcie wychodzę z miasta, już mam w sumie trochę dość. Widoki były
nie za ciekawe, bo to nie za ciekawa część miasta. I nie sądziłem, że tak długo, bo już 47-8 minut idę. Dopiero teraz wychodzę poza miasto. Gdybym wiedział, to bym przyjechał samochodem, no ale to nie lubiłem jakiejś dogłębnej analizy trasy. Tylko tak jak wspominałem wcześniej, tylko trochę improwizacja i taki impuls, żeby jednak wyjść po tej dżemce i spalić tego burgera. No, czasem też tak spontan się kończy i wychodzi. A nie jest to. Przejdzie się w te, przejdzie się z powrotem. By tylko ciemności mnie nie dopadły. No nareszcie. Jestem u siebie. No tu jest już zdecydowanie inny świat. Czuję zapach lasu. To jest to. Idziemy tutaj. O, tu już mi się bardziej podoba. Było za 10, a jest 10 po. Teraz która ścieżyna jest rozdroża. Nie no, oni tak fajnie pokazują, że po prostu trzeba się przyjrzeć dokładnie strzałce. Podejrzewam, że obie jakby tu. Podejrzewam, że obie doprowadzą do celu. Ale to jest taka bardziej oficjalna, może być łatwiejsza, a może być trudniejsza. Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. No nieważne. Jestem 20 minut na szlaku i spotkałem już jedną parę, drugą parę, trzecią parę. To jest 6 i teraz 3 kobiety z podwójnym zaprzęgiem psów. Jest 9 osób w 20 minut. No jest różnica. Jak się tak robi spontan w jakimś szalonym, dziwnym miejscu, a w takim popularnym jak to, przy samym miasteczku. Ale tu jest ciemny las. A, to był jakiś skrót po prostu. Ja myślałem, że to już taka ścieżyna będzie do końca. Zastanawiałem się, gdzie ta autostrada prowadzi. A ta autostrada prowadzi tam, gdzie idę. Tylko, że mnie pokierowało jakimś skrótem. Światło znika. Jestem za późno, bo i też doba się skróciła. Dzień w sensie doba ma tyle samo czasu. Dzień się skrócił. Słońce wcześniej zachodzi, później wstaje. I też ja jestem na południe już bardziej. Niedużo, no to wszystko ma wpływ. Już takie niuanse. 7,04 km. Jeszcze z 1,5 myślę do szczytu. Tak mi się wydaje. Patrząc w mapę, to co widać, to nie jest szczyt, tylko on jest gdzieś tam. Gdzieś w tamtych rejonach. O, widzę jakąś lampkę. Może jakaś antena tam jest. No, myślę, że z 10 minut może zejść. 21:31. Zobaczymy, czy o 21:40 zdążę tam dotrzeć. To wygląda, jakby tu normalnie była woda, ale chyba wyschła.
Jeśli dobrze pokazywałem, szczyt jest tam. A ta ścieżyna zawija takimi serpentynami. I za tym pagórkiem właśnie szedłem do góry, więc oczywiste, że nie było widać szczytu. Zasłaniał pagórek, kawałek zbocza. O, ładny kolor na niebie. Nie no, ta część Norwegii po prostu rozdupca. Ja już nie jestem ani na Lofotach, ani w Seni. Tu jest troszkę nudniejszy już krajobraz, a nadal mimo wszystko. Na 21:40, czyli dotarłem tak jak liczyłem, szacowałem. Jest już krótszy dzień. A tak, tutaj widoki są przepiękne. To jest wyspa za mną, której nazwy nie pamiętam. Więc tam się raczej nie będę wybierał jutro. Ale tu przede mną są ciekawe szczyty, na które zwróciłem uwagę już wcześniej. Muszę jutro, albo nawet dzisiaj, zobaczyć co tam jest. Jakieś traski. Tu są jakieś sprawy nadawcze, a za nimi też ładne jakieś szczyty widzę. I tam no mam pracę domową do odrobienia. Stamsund też byłem.
słońce gdzieś się chowa za chmurę. No ale był moment, że naprawdę ładnie to wyglądało. Może jeszcze się pokażą jeszcze fajne kolory. Posiedzę jeszcze chwilę. Stopni. Dość chłodno. Liczając wiaterek. Kaptur trzeba ubrać. Nie wiem, czy iść na dół, czy jeszcze poczekać, chyba już mi zimno. Łapki. It's pretty bright. Yeah, pretty bright. You wanna be on YouTube? Yeah, why not? I appreciate it. This is my new friend Christian from France. Nice to meet you guys. From Paris. Paris, France. We just met on the top of the mountain and Yeah. going back down to Buda. We saw some moose on the way. Yeah, we saw moose on the way and we were so scared. Very scared. First time in my life. It was terrifying. No, I'm just kidding. No, It was nice trip, so we Oh continue. yeah, no, it's amazing. It's So almost midnight. almost midnight. Yeah, it's pretty bright still. Right.